Witajcie, ostatnio była promocja na takie pudełeczka, więc będę Was nimi męczyła co jakiś czas. Tym razem klimat vintage. Kto lubi, tego zapraszam. Zaczęłam od pomalowania pudełka na biało. Wszystko jedno, farba akrylowa bądź farba do ścian. Chciałam jednak zachować rysunek drewna, więc farbę dosyć mocno rozcieńczyłam wodą. Widzicie, mimo malowania słoje zostają. Po wyschnięciu ulubione szlifowanko, bo przecież lubimy dotykać nasze pudełeczka, dlatego muszą być miłe w dotyku. To jest papier z kolekcji Inspirello. Jeżeli Wam się podoba, szukajcie go w naszym sklepiku. Adres widzicie na dole. Z jednej strony aniołki i różyczki. Wzory wycinam najdokładniej, jak mi tylko cierpliwość pozwala. Żeby pudełko nie było nudne, dołożymy wzór z szablonu. To mój absolutnie ulubiony szablon. Jeżeli Wam także się podoba, zapraszamy do sklepiku, mamy go. Wzór odbiję patyną. Patyna z Tamperi, bardzo gęsta, ale jak nie macie patyny, możecie to samo zrobić farbą akrylową. Odbijała będę przy pomocy gąbeczki silikonowej, takiej normalnej, do makijażu. Chcę, żeby wzór był delikatny i niezbyt równy, to znaczy, żeby kolor lekko falował na pudełku. I jeszcze dodałam małe zawijaski na rogach i generalnie z tej strony gotowe. Różyczki dopełnią dzieła. Do przyklejania nadaje się dowolny klej do decoupage, nawet wikol. Papier moczymy chwileczkę, żeby rogi przestały się zawijać. Jeżeli tego nie zrobicie, rogi podwiną Wam się pod wpływem kleju. Obrazek wyciągacie na koszulkę do dokumentu, odsączacie ręcznikiem i można przyklejać. Klejem smarujecie miejsce pod obrazkiem i rewers obrazka. Obrazek znakomicie trzyma się koszulki. Bez problemu można go przykleić dokładnie w zaplanowane miejsce, a następnie naszym najlepszym przyborem wielofunkcyjnym, czyli palcem, wygładzamy obrazek. To zawsze działa. Identycznie postępujemy z różyczkami. I jedna strona przyklejona. Z drugiej strony seria zdjęć tajemniczej kobiety. Jak widzieliście, pochodzą z tego samego papieru. Przyklejamy, wygładzamy i można zrobić szablonik. Bo przecież życie bez szablonu jest nudne, prawda? Przykrywam obrazek, żeby niechcący go nie pobrudzić i w ten sam sposób co poprzednio, czyli gąbeczką kosmetyczną, odbijam wzór. I jeszcze szablon na boku. Pudełeczko wygląda już w miarę, teraz małe cieniowanie. Potrzebny będzie wacik kosmetyczny i pędzelek. Takie podstawowe cieniowanie jest proste jak budowa cepa. Pędzelkiem robicie kreseczkę, a wacikiem ją rozmazujecie. Rozmazujecie mocno albo słabo. To zależy od tego, czy cieniowanie chcecie mieć intensywne czy delikatne. I jeszcze raz, najpierw kreseczka, a potem rozmazywanko. Dobór kolorów klasyczny, czyli zielone cienie przy liściach i czerwone przy różach. A teraz lekkie wzmocnienie zawijasów, czyli opcja 3D dla ubogich. Tak wyszło z jednej strony, a taka jest różnica z drugiej. Przyszedł czas na lakierowanie całości. Bezbarwny lakier akrylowy, satynowy. Idziemy na całość, czyli spękania dwuskładnikowe. Jest to produkt firmy My Mary. Używałam go niejednokrotnie. Jak zwykle pierwsza warstwa jest mleczna. Po wyschnięciu jest przeźroczysta, ale lepiąca. Step 2 kładziecie bardzo obficie. A tu widzicie delikatne spękania, jakie daje ten preparat. Wetrewnie porporinę, czyli proszek do spękań. Moja jest bardzo droga, ale też bardzo dobrej jakości. Te byle jakie są miałkie jak mąka. Potrafią brzydko brudzić pracę. Mój kolor to brązowy. Proszek nakładam pędzelkiem do powiek. A tak wygląda praca przed lakierowaniem. Spękanie pokryję werniksem tej samej firmy. Już kiedyś taki miałam, więc wiem jak działa. Z jednej drogi firmowy werniks, a z drugiej taki zwykły za 10 zł. No i klapa na całej linii. Zobaczcie jak tani werniks sfalował. Ale naprawdę ciała dał werniks My Mary. Po prostu siąść i płakać. Albo wziąć papier ścierny i próbować uratować ten pasztet. Jak wszystko pościerałam, to nawet takie matowe zdjęcie zaczęło mi się podobać. Ale pomyślałam, że nie wypada tak zostawić. Że to uwłacza godności tych pań na zdjęciach. Więc pomalowałam obie strony i jeszcze raz. Żeby dodać lat skrzyneczce, przebrudziłam ją lekko patyną. A jakby tego było mało, dodałam koronkę. Jeżeli nie macie kleju na gorąco, nadaje się każdy inny szybko schnący.
Najdziwniejsze jest to, że te preparaty już używałam razem i nigdy nie miałam takiego efektu. Jak wiecie, co się mogło stać, to piszcie. Nie wszystko poszło tak jak chciałam, ale skrzyneczkę polubiłam i zostaje ze mną. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.